Święta Bożego Narodzenia to jest ten czas, kiedy dwujęzyczna para, dwujęzyczna rodzina mają okazję poznać się jeszcze lepiej. Jeśli Ty jesteś z Polski, a Twój partner, partnerka z Australii, Francji, Irlandii lub jeszcze innego państwa, to opowieści o świętach wracają co roku w grudniu. I nieważne, jak długo jesteście razem. Nazwy dań, tradycje, kolędy, prezenty to słowa, za którymi ukryte są wspomnienia i historie. W dzisiejszym odcinku w 5 krokach nauczę Cię polskiego na święta oraz pokażę, jak wykorzystać ten czas, aby za pomocą słów przywołać magię świąt, nawet jeśli spędzacie je daleko od Polski. Zapraszam Cię na wyjątkową lekcję. Tę lekcję podzieliłam na 3 okresy: Adwent, Wigilię i Boże Narodzenie. Każdemu z tych okresów przypisałam różne aktywności, które możesz wykonać, aby zachwycić swoją polską partnerkę, partnera, a jeśli macie, także dzieci. Jeśli mieszkacie daleko od Polski, to Boże Narodzenie jest tym momentem, kiedy najbardziej tęsknimy za rodziną, jedzeniem, przyjaciółmi czy zwyczajami. I dobrze jest się wtedy otulić słowami, tradycją i sprawić, że ten czas będzie wyjątkowy. Te 5 rodzajów aktywności, które wybrałam dla Ciebie, to słownictwo, pisanie, mówienie, czytanie i słuchanie. Zacznijmy od słownictwa. Wprawdzie Adwent już się zaczął, ale nawet dziś możesz przygotować sobie taki mały adwentowy kalendarz ze słowami, zwrotami, których chcesz się nauczyć w tym okresie. Jest bardzo dużo metod nauki słownictwa i jeżeli potrzebujesz pomocy w tym obszarze, to zajrzyj na mój kanał do lekcji numer 7. Natomiast w opisie tej lekcji znajdziesz link do mojego e-booka Learn Polish for Christmas, który za darmo możesz pobrać na mojej stronie i w tym e-booku znajdziesz listę najpotrzebniejszych słów na święta. Możesz skorzystać z tej listy, możesz też przygotować swoją. Słownik w tym e-booku jest w układzie alfabetycznym, ale kiedy uczysz się słownictwa, możesz je pogrupować według własnych kategorii, tak aby łatwiej było Ci się uczyć. Na przykład ja pogrupowałam je według takich kategorii. Słowa podobne, na przykład do języka angielskiego lub te, które możesz znać. Słowa nowe, jedzenie. W grupie słów podobnych, na przykład do angielskiego, są takie wyrazy jak adwent, wigilia, prezent i oczywiście słowo, które wszyscy znamy, to pierogi. Pomyślałam, że może nowe dla Ciebie będą takie wyrażenia jak Boże Narodzenie, choinka, Święty Mikołaj, śnieg. I grupa z wyrazami jedzenie to makowiec, piernik, śledzie, barszcz z uszkami. Poproś swoją polską partnerkę lub polskiego partnera w nauce słownictwa. Może niektóre słowa kojarzą im się z czymś więcej. Dzięki niektórym słowom możecie opowiadać sobie o świętach i to na pewno pomoże Ci w nauce języka polskiego. Na przykład, ucząc się jednego słowa, możesz zapamiętać inne słowo. Na przykład, ucząc się słowa makowiec,
możesz poznać słowo mak. Mak to kwiat, ale też nasiona, a makowiec to ciasto zrobione z maku. Uszka swoim kształtem przypominają uszko, czyli małe ucho, a bardzo trudny dla wielu studentów wyraz choinka będzie dużo łatwiejszy do zapamiętania i do wymowy, jeśli skojarzysz go sobie z takim angielskim słowem choinka. Od razu brzmi dużo łatwiej. Kiedy nauczysz się już słów, czas na kolejny etap. Pisanie i mówienie, czyli Wigilia. Wigilia to chyba najbardziej magiczny czas w polskiej tradycji. Czas, kiedy cała rodzina spotyka się na kolacji wigilijnej. Najpierw tradycyjnie Polacy dzielą się opłatkiem i składają sobie życzenia. Wesołych świąt. Wskazówki o tym, jak napisać życzenia, znajdziesz również w tym świątecznym e-booku. Po życzeniach i dzieleniu się opłatkiem siadamy do stołu, na którym znajdują się tradycyjne wigilijne dania. Większość tych słów już znasz. Pierogi, śledź, karp, barszcz z uszkami. No i teraz przychodzi czas na mówienie. No bo oczywiście musisz wiedzieć, jak poprosić więcej pierogów. Na przykład, czy mógłbym lub mogłabym, jeśli jesteś kobietą, prosić więcej pierogów. Na wigilijnym stole są grzyby, kapusta, karp, śledzie. Dobrze, jeśli znasz na przykład takie zwroty. Przepraszam, nie przepadam za śledziami lub nie lubię grzybów. Lub chcesz powiedzieć, to jest przepyszne. Dziękuję bardzo. Te wszystkie zwroty i całą tę stronę znajdziesz również w tym świątecznym e-booku, ale bardzo szczegółowo omówiłam rozmowę przy stole w mojej lekcji numer 4 Polish at the Table. Także jeśli masz więcej czasu, zajrzyj do tej lekcji po więcej wskazówek, co powiedzieć przy stole. Zanim rozpoczniemy Boże Narodzenie, być może zastanawiasz się, kiedy w Polsce przychodzi Mikołaj. Najlepsza odpowiedź byłaby: to zależy. Ponieważ do części polskich dzieci Mikołaj przychodzi już 6 grudnia, czyli na długo przed świętami. 6 dzień grudnia to w Polsce Mikołajki, czyli imieniny Mikołaja. Inne dzieci dostają prezenty po Wigilii, a jeszcze inne w Dzień Bożego Narodzenia. Czasami polskie dzieci i dorośli również dostają prezenty 2 razy, na przykład 6 grudnia i w Boże Narodzenie. Wszystko tak naprawdę zależy od tradycji i od rodziny. Boże Narodzenie to czas wyjątkowo rodzinny. Oprócz oczywiście prezentów i jedzenia, Boże Narodzenie można pięknie wykorzystać na czytanie, zwłaszcza jeśli macie dwujęzyczne dzieci. Nasze dzieci nie patrzą, w jakim języku jest ta książka. Po prostu chcą słuchać bożonarodzeniowych historii. Nawet jeśli nie mówisz płynnie po polsku, to czytanie książek dla dzieci może być bardzo dobrym ćwiczeniem. Poza tym słowa, których uczyłeś się wcześniej, powracają tutaj w zdaniach. Potem dzieli się opłatkiem, jedli śledzie, karpia i barszcz. W tym roku to mama pierwsza nakapała na obrus. Basia jak zawsze tak siebie objadła uszkami, że nie miała potem siły nawet na pierniczki. Piła tylko kieszeń żurawinowe babci, a kiedy było jej już bardzo dobrze, w brzuchu i ogóle wszędzie. Zadzwonił dzwonek do drzwi. Kto to może być?
Zdziwiła się mama i spojrzała na pusty talerz, jak co roku czekający na niespodziewanego gościa. Łatwiejszą formą tekstu mogą być bożonarodzeniowe piosenki lub kolędy. W naszej rodzinie mamy taką tradycję, że co roku wybieramy jedną polską kolędę lub jakąś świąteczną piosenkę, której uczę zarówno mojego australijskiego męża, jak i dzieci. Mamy na to cały adwent. Wprawdzie moja gra na pianinie jest bardzo początkująca, ale ani mnie, ani moim dzieciom to nie przeszkadza. Najważniejsze, że dobrze się przy tym bawimy. Cała rodzina uczy się polskiego, a potem możemy sobie śpiewać. Noc leci się, głosie nadchodzi. Stańcie pasterze, Bóg się rodzi. Życzę Ci bardzo wesołych świąt. Dla wielu dwujęzycznych par Boże Narodzenie to czas szukania podobieństw, ale też kompromisów. Czas poznawania często bardzo różnych tradycji. To czas, kiedy słowa mają niezwykłą moc. Być może ucząc się polskiego, podarujesz swojej partnerce lub swojemu partnerowi najpiękniejszy prezent. Życzę Ci magicznych świąt.